Cześć wszystkim! Rysowałam już na wiele różnych sposobów i różnymi narzędziami, ale jeszcze nigdy nie próbowałam rysować hiperrealistycznie. Pomoże mi w tym tutorial Elfika i zobaczymy, czy nauczy mnie on, jak tworzyć rysunki hiperrealistyczne. Do you wanna have a good time tonight? I wanna have a good time tonight. You know we're gonna have a good time tonight. I said we're gonna have a good time tonight. Let's go! Z tego co zrozumiałam, to rysunki hiperrealistyczne to takie, które przerysowuje się ze zdjęć z zachowaniem nawet najdrobniejszych detali, dzięki czemu jak spojrzy się na nie z odległości, to ma się wrażenie, jakby się patrzyło na zdjęcie. No wygląda jak zdjęcie. Ja nigdy nie przepadałam za tego typu rysowaniem, bo zdecydowanie bardziej wolę rysować z wyobraźni, ale myślę, że czas jest się przełamać i spróbować czegoś innego. Dlatego Elfiku, pomóż mi! Cześć, tutaj Elfik. Dzisiejszy film zobaczycie. Jaki ten film jest stary. Widać, że jest z czasów, jak Elfik jeszcze tak trochę się bała mówić do kamery, bo ona tak teraz nie mówi. Jest taka urocza. Spróbuję stworzyć rysunek z tego samego zdjęcia, z którego korzystała Elfik, dzięki czemu będzie nam łatwiej zobaczyć, czy ten tutorial jakoś mi pomógł, czy może nie. Pierwszą rzeczą, o jakiej warto pomyśleć, kiedy chcemy rysować hiperrealistycznie, jest zdjęcie. Oprócz tego, że powinno być dobrej jakości, warto wybrać takie, na którym coś się błyszczy, ponieważ wygląda to świetnie na rysunku. Aha, rysuję to samo co Ty, moja droga, więc myślę, że ten punkt możemy uznać za zaliczony. Pik! Swój rysunek zaczęłam od bardzo szczegółowego, ale delikatnego szkicu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonać taki szkic, to po raz kolejny bardzo zachęcam do zajrzenia do podlinkowanych notek. Wybacz, że jestem taką leniwą owieczką, ale nie chce mi się zaglądać do innych materiałów, więc szkic zrobię tak na oko, tak jak ja uważam, i znając moje doświadczenie w tym temacie, to pewnie postać przez to nie wyjdzie podobna do siebie, ale nie okłamujmy się, nie jest to nowość. Za każdym razem, jak próbuję narysować czyjś portret, to po prostu nie jestem w stanie uchwycić tego podobieństwa. Okej, ustalmy, że w tym wyzwaniu skupiamy się na innych aspektach, nie na podobieństwie, okej? Elfik radzi często zmieniać kredki i pracować na niewielkich fragmentach. Oprócz tego ostrzega, żeby zacząć rysowanie od właściwej strony, żeby potem nie rozmazywać sobie ręką tego, co już się stworzyło. Ewentualnie, jeżeli zajdzie taka konieczność, to po prostu podłożyć kartkę pod rękę i na koniec użyć kredki blendera, żeby rozmyć powierzchnię. Ja grzecznie robię wszystkie te rzeczy i robię te rzeczy grzecznie przez 7 godzin. Taka mała ciekawostka, jak się przyjrzycie, to zauważycie, że w tym odcinku, w całym tym odcinku 4-krotnie zmieniam plaster. Uwielbiam te plastry, bo są z księżniczkami Disneya i szukałam ich w Polsce i nigdzie nie można ich zdobyć, bo te są takie, że na każdym plasterku jest inna księżniczka, albo są wszystkie razem, tak sobie stoją obok. Już mi się niestety kończą. A kupiłam je w Stanach, więc chyba w tym roku, jak będę w czerwcu znowu w Stanach, to nakupię sobie tyle pudełek, żeby mi starczyło na resztę życia, bo ja tak bardzo nie lubię nudnych, szarych plastrów i wcale mi nie przeszkadza to, że mój wiek już nie jest odpowiedni do noszenia takich rzeczy. Wracając do tematu, długo siedziałam nad tym rysunkiem i jak już wspomniałam, stosowałam się do wszystkich rad. I powiem szczerze, że tutoriale są super, to pod tym względem, że są pomocne i zaoszczędzają dużo czasu, bo nie poświęca się go na to, aby dojść do tych wszystkich wniosków samemu. Ale ważne jest to, by pamiętać, że te tutoriale to tylko wskazówki, jak coś robić. Nie można ich traktować jako wyznaczniki, co i jak robić, bo powinniśmy się zawsze starać wszystko robić po swojemu, aby nie kopiować innych, tylko tworzyć własny styl. I jeśli chodzi o czas powstawania tego rysunku, to wiem, że 7 godzin nie jest jakimś imponującym, wielkim czasem, bo można naprawdę o wiele dłużej siedzieć nad obrazkiem. Ja do tego nie jestem jakoś za bardzo przyzwyczajona, dlatego pod koniec już tak mi zaczynało brakować cierpliwości na tło zwłaszcza, bo tło było takie nudne. Nie poddałam się, bo miałam nadzieję na pochwałę u Basi Sensei.
to teraz jestem u Basi w domu, u Elfika, żeby zrobić taką małą konfrontację. Chodź tutaj, chodź. I na sam początek chciałabym Ci pokazać fragment z Twojego filmu, proszę bardzo. Widzisz to? Tak. Widzisz to, o. I ten przeskok! Jak zrobiłaś całą resztę? Gdzie jest ten materiał? Pytam się Ciebie! Gdzie to? Uznałam, że to już było takie proste. Uznałam, że to już jest takie proste, że tutaj to nie wymaga komentarza. Ale ogólnie muszę Ci powiedzieć, że Twoje rady z tutorialu mi się przydały. Natomiast teraz już trochę czasu minęło od tego filmu. Czy masz jeszcze jakieś takie dodatkowe rady, których się nauczyłaś, wiesz? Czy mam jeszcze jakieś dodatkowe rady? Gdybym mogła coś doradzić, to na pewno przed przystąpieniem do takiego rysunku trzeba się wychillować. Czeka na nas naprawdę kilka godzin siedzenia w jednej pozycji i robienia czegoś takiego bardzo szczegółowego, a to wymaga uspokojenia się. O, to można sobie wtedy założyć audiobooka na uszy i tak, odpłynąć w inny świat. Tak, raczej audiobook niż muzyka dubstepowa, tak. Ty miałaś ostatnio bardzo fajny tutorial na temat tego, jak rysować brzydkich ludzi. To jest oczywiście w cudzysłowie temat, powiedzmy, bardzo kontrowersyjny, ale chodzi o to, by wybrać sobie osobę, która nie ma takiej wyfotoshopowanej skóry, która nie jest taka idealnie gładka. Najlepiej na rysunkach fotorealistycznych wyglądają właśnie skóra na przykład błyszcząca, czy z niedoskonałościami, albo na przykład z piegami. No, mówiłaś też, że jak tak długo przyglądasz temu zdjęciu, to aż zapamiętujesz wszystkie poszczególne zmarszczki. To jest taka klątwa. Kiedy rysujesz jakąś osobę, to hiperrealistycznie, to będziesz się w nią wpatrywać przez tydzień, czy nawet czasem jeszcze dłużej. I dzięki temu pamiętasz każdy szczegół jego twarzy i dlatego to było takie dziwne, bo teraz jak rysowałam Martina Freemana, to oczywiście zapamiętałam każdy detal jego twarzy i później kiedy zobaczyłam go na żywo, to miałam ochotę powiedzieć, wiesz co, ja Cię znam na pamięć, wiem, że to brzmi jak psychopatka. Podeszłaś i znam tą zmarszczkę. Tak, tutaj miałeś dobrze zapamiętałam. Tak. Miałam coś jeszcze powiedzieć, ale zrobiłam sobie kawę i wyleciało mi z głowy. O kredkach. A tak, właśnie. Jeżeli rysujecie hiperrealistycznie, to warto wybrać sobie kredki, które są nieco twardsze. Bardzo dobrze napigmentowane, ale twardsze. Dlatego, że podczas rysowania hiperrealistycznego zależy nam na tym, żeby dokładnie pokryć pory kartki, a tego miękkimi kredkami nie zrobimy. Bo miękkie kredki już przy delikatnym nacisku zostawiają dosyć intensywny kolor. A wiecie, kiedy rysujemy na przykład portret, to rysujemy skórę, która jest jasna i ona wymaga użycia jaśniejszych kolorów. I do tego przydadzą się kredki, które są nieco twardsze. No to ja jestem naprawdę ciekawa, co powiesz na temat moich wypocin, ale jeszcze pragnę tutaj poinformować, że Basia też zrobiła film, w którym opierała się na moim tutorialu. Tak, ale ja wybrałam filmik, na którym Olsikowa pokazuje, jak się robi kontury i line art, bo to jest coś, co z kolei mi sprawiało największą trudność. Tak. Dlatego koniecznie też musicie wpaść na kanał Basi, Elfik, tak, zapraszam. Musicie koniecznie zobaczyć, ja też tam się pojawię. A teraz koniecznie zobaczcie reakcję Basi na mój rysunek. Jestem bardzo ciekawa, jak jej poszło, bo Ola na co dzień rysuje w zupełnie innym stylu niż mój, a teraz miała dosyć trudne zadanie. Dobrze, to ja sobie teraz ten rysunek otworzę. Wiecie co? Wy już ten rysunek widzieliście, więc nie muszę go wam opisywać, ale to jest niesamowite, że z jednej strony uchwyciła te wszystkie szczegóły, tak jak w hiperrealizmie, wiecie, te wszystkie plamki światła na skórze i tak dalej, ale z drugiej nadal ten obrazek wygląda tak bajkowo, tak bardzo olsikowo bym powiedziała. Myślę, że sama też spróbuję stworzyć coś w podobnym stylu, czyli z jednej strony z zachowaniem tych wszystkich szczegółów, ale z drugiej, żeby uchwycić właśnie ten taki bajkowy nastrój. No wow, ja jestem zachwycona i czuję się, wiecie co, zainspirowana. Udało się! Elfik mówi, że jest nieźle! Jesteśmy znowu razem. Słuchajcie, jeśli chodzi o rysunki następnego odcinka, to chciałabym, żebyście rysowali hiperrealistyczne prace,
możecie się wesprzeć tutorialem Elfika. I rysunki te wysyłajcie na osikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie wejść na jej kanał. A my widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa! Pozdrawiamy, pozdrawiamy! Come on, man. There's no need to be cruel. Come on, man. Can't you see there's other people here too? Come on, man. You really are killing the mood. Come on, man. Dude, I'm looking at you.